Witamy serdecznie, witam Ciebie Sylwia po raz kolejny. Dzisiaj troszeczkę już z gnozą skończyliśmy, bo gnoza była bardzo wymagająca umysłowo, intelektualnie, ale to dobrze, bo mogła troszkę popracować nad umysłami ludzkimi. A dziś wrócimy do naszych objawień, kolejnych objawień. Chodzi mi tutaj o objawienia w Akicie. No, objawienia, które są przepełnione wieloma teoriami spiskowymi, bo mówią one o niby tajemnicy fatimskiej, mówią niby o tym, że były powiązania silne między masonerią a kościołem. No i w ogóle takie objawienia, na temat których ogólnie rzecz mówiąc Watykan milczy. Nie wiem dlaczego, być może dlatego, że ta statua Maryi w ogóle była, jak to by powiedzieć, manipulowana, a może dlatego, że w ogóle te objawienia miały dosyć ciekawy związek z tą trzecią tajemnicą z Garabandal. Natomiast zanim do tego wszystkiego dojdziemy, to najpierw nasz blok reklamowy, czyli tradycyjnie podrzucam książkę Sylwii. Tutaj na dole pod naszą rozmową znajduje się również, może, bo ja powiedziałem zawsze link, no nie? A jak ktoś krzyczał jaki link, dlaczego linku nie ma? Nie, są namiary, jak można do Sylwii się odezwać, jak można tą książkę nabyć. Oczywiście tradycyjnie jak w misiu bijemy się w konkursie o złotą patelnię. No i w związku z tym czekamy, żeby 1000 egzemplarzy tej publikacji, która ciekawa jest i rzuca nowe światło na Fatimę, zostało sprzedanych. A tym razem wracamy sobie na dwa takie spotkania do innego objawienia. Chodzi mi o Japonię, o Akitę. Oddaję Ci głos. Tak, witam serdecznie wszystkich i dzisiaj w końcu będziemy mówić o Akicie. Dostałam tyle maili, tyle SMS-ów i tyle wiadomości z prośbą o te objawienia, że ugięłam się. Nie trzeba było długo prosić, bo ona była w planach, dlatego że jest związana z Fatimą, ale powiedzmy, że się ugięły. Ugięłyśmy się, dwie, Artur i ja. Czy mniej więcej o co chodzi? Matka Boża z Akity to jest tytuł Maryi związany z objawieniami maryjnymi w Japonii, które miały miejsce 12 czerwca 1973 roku do połowy września 1981 roku. One miały miejsce w klasztorze służebnic Eucharystii i główną ich bohaterką była siostra Agnieszka. Jednak co tam się działo? Tam się działy, proszę Państwa, cuda. Tam się płyny z tej figury wydobywały i łzy, i były stygmaty, i krew, i mnóstwo aniołów, i to anioły, zaraz się dowiecie, jakie to były anioły, a zwłaszcza jeden anioł, to jest w ogóle historia nie z tej ziemi. A dlaczego jest to związane z Fatimą? Tego dokładnie ja nie wiem. Tak się przyjęło mówić, że przesłanie tej Matki Boskiej z Akity jest nawiązaniem do Fatimy. Tymczasem sama figura, jak zaraz zobaczycie, jest wzorowana na Matce Boskiej z Amsterdamu. Mieliśmy taki cykl objawień jak z Amsterdamu, to jest chyba Matka Boska z coffee shopu. Tak się ten odcinek nazywał. I tam jest Ida i jej objawienia i Matka Boska z Amsterdamu i ta figura właśnie, która jest w Akita, to jest nic innego jak tylko Matka Boska z Amsterdamu. Trochę taka podrasowana japońską. Ja mogę pokazać może dla porównania troszeczkę. Możemy pokazać tę figurę, te dwie figury, tak, Matkę Boską z Akity, to jest tak drewniana. Jasne. Drewniana Matka Boska obok z Amsterdamu. Dodam, że wyrzeźbił ją w ogóle z jednego kawałka drewna jakiś niechrześcijański rzeźbiarz. Taki samuraj, japoński. Tak to nazwijmy. Dobra, ja może pokażę. Tak mamy dla porównania naszą Matką Boską z Amsterdamu, gdzie miał być ten ostatni dogmat, oczywiście, troszeczkę taki roszczeniowy, o którym już mówiliśmy. No i mamy tą rzeźbę Matki Boskiej z Akita, rzeźbioną w drewnie, czyli drewniana Matka Bosko. To byłby dobry tytuł. Zastanawiające jest, dlaczego Matka Boska wybrała sobie na miejsce objawień jakąś tam klasztorną chatę w japońskiej wsi, w kraju, w którym chrześcijaństwo nigdy się na dobre nie zakorzeniło. Kościół na dodatek jest tak ubogi tam, że musiał utrzymywać się chyba nadal musi, przy wsparciu Stolicy Apostolskiej. Z tego co ja wiem, to
katolicy w Japonii stanowią chyba 0,3 całej ludności, a kult maryjny w ogóle chyba nie jest zbyt rozpowszechniony. Chociaż z drugiej strony przez wieki trzymał wieże japońskich chrześcijan ukrywających się przed prześladowaniami. Oni mieli nawet takie specjalne figurki maryjne. To nie zmienia faktu, że jest ich tam mało. Ta świątynia, która znajduje się obecnie w Akita, została zbudowana w 2002 roku. Jest to klasztor Zgromadzenia Służebnicy Eucharystii. Leży na wzgórzu we wsi Yuzawadai, pewnie tak się mówi, 7 km od Akita. A Akita z kolei jakieś 576 km od Tokio. Ja może pokażę Jeszcze tylko powiem, że niedawno w całej Japonii było tylko 28 sióstr tych służebnic Eucharystii, a w samym tym klasztorze jakieś 16. Może pokażemy zdjęcie, gdzie to jest na mapie. Jasne. I potem pokażemy też, jak wygląda sam klasztor i jak wygląda samo miasto Akita, bo to jest przepiękne miasto, a ci, którzy mają psy, dobrze wiedzą, że pies Akita właśnie stamtąd pochodzi. No właśnie, już podrzucam, żebyśmy mieli troszeczkę rozeznanie. Tak jak widzicie, gdzie jest Tokio, tam na dole, w tej części Kanto, natomiast Akita jest na górze w części Tohu. To wezmę, podrzucę. Za chwileczkę kilka jeszcze takich ciekawszych rzeczy, żebyście mieli troszeczkę rozeznanie, bo w ogóle Japonia jest bardzo pięknym krajem. Kiedyś się w ogóle tam wybieram. Klasztor, pokaż klasztor sam jak wygląda. Wokół tego klasztoru jest piękny ogród. Ale sekundka. Też zbudowany w związku z tymi objawieniami. Taki domek widzę, ale sekundę. On jest budowany na wzór japońskiej świątyni buddyjskiej, no na dodatek. To sekundka, ja tutaj będę po kolei to pokazywał, co jest, co i jak, bo to jest bardzo ładne. No. Tutaj akurat będziemy widzieli, jak wygląda kwestia tych. No właśnie, to jest Akita. Będziemy patrzeć dalej. Teraz będą zdjęcia z Akity, jak to tam wszystko ładnie wygląda. No właśnie. Potem można powiedzieć na końcu po japońsku Wari Makasa, no nie? Czyli czy zrozumieli wszyscy. Tu mamy kiedyś... Bogato. U nas jest taki sklep sushi. Wari Makasa? Ja się uczyłem japońskiego, powiem szczerze, dlatego, że musiałem pewne... no jak aikido robiłem, to wszystko biorę i musiałem się uczyć troszeczkę japońskiego. Tu jeszcze takie pewne elementy chcę pokazać z Akity. A jeszcze jedna taka ważniejsza rzecz, która jest... I powiem szczerze, że język jest o tyle ciekawy japoński na początku, bo jak hiragane się nauczyłem, problem w tym, że tam są 4 alfabety. No, jak nauczyłem hiragane się, czy katagane, nazwijmy, katagane trochę zacząłem, ale potem już mnie to zaczęło. Te domki w kształcie dzwonów, to co to jest? Domki w kształcie dzwonów. A, to w zimie tak to wygląda, Akita, w ten sposób. To takie jest igla. Jasne, takie igla. To jest urocze. Można pokazać, żeby było wiadomo, jak to w zimie. O, jedną ciekawostkę też wam powiem. Moi drodzy, był przeprowadzany ostatnio konkurs na temat państwa, które ma najwięcej w ciągu roku śniegu. I najśmieszniejsze jest to, że nie jest to załóżmy Grenlandia, nie jest to Norwegia. Okazuje się, że najdłużej zaśnieżonym państwem na świecie jest właśnie Japonia. Żeby było ciekawiej w tym konkursie, bo tam najdłużej śnieg leży. I tutaj jeszcze jedną rzecz chciałbym pokazać, żebyśmy wiedzieli, jak sobie wygląda ten pies Akita, który właśnie też pochodzi stamtąd. Jako ciekawostkę pokażę. Trochę taki kudłaty. Znaczy nie kudłaty, bardziej taki... No i w końcu sama świątynia. No i w końcu jedziemy do świątyni. O. Bardzo urocza. Możemy zobaczyć sobie świątynię z Akita i jeszcze jedno takie zdjęcie z przodu, żeby zobaczyć, jak wygląda. No troszeczkę sobie pozwiedzamy dzisiaj.
Bo to jest dosyć odległy kraj, ale bardzo ciekawy. Przez szereg lat zamknięty kompletnie na cywilizację z zewnątrz, prawda? Dopiero później się otworzy. Tak. A będziemy mówić o Akicie w dwóch odcinkach, bo jest to tak interesujące. Siostra Agnieszka, ona w ogóle nie ma na imię Agnieszka, sobie takie imię przyjęła w zakonie. Ale niech będzie. To zgromadzenie, żeby było ciekawiej, ono zostało pobłogosławione, to zgromadzenie tych sióstr służebnic Eucharystii w 1966 roku i to była wspólnota osób świeckich i błogosławieństwa udzielił im biskup. No niech będzie, że to jest Jan Shojiro Ito i ten właśnie biskup, którego Artur wam za chwilę pokaże, on będzie miał niezwykle do odegrania ważną rolę w całych objawieniach Akita. No właśnie, w ogóle Jan jak brzmi ładnie John, to mi się z Kargulem i Pawlakiem przypomina, jak oni tą Shirley szukali i ten mówił też, że John. Shirley? No, tak mamy naszego biskupa, Johna Shirio. O, to prawie jak Shirley z Kargula i Pawlaka. I to na koniec, prawda? A ja tu się zaczęłam szczerzyć, jak zwykle. I teraz, to zgromadzenie, ono powstało dzięki postawie takiej młodej Japonki. Nazywała się ona Sumako Sugawara i od czasów młodości miała jedno marzenie. Chciała przyjąć chrzest. I nie wiadomo tak naprawdę, skąd ta myśl w jej głowie się pojawiła. Ojciec, który nie był chrześcijaninem, nie zgadzał się na te jej kaprysy przez 10 lat. W końcu uległ. I aby nagrodzić jej ofiarną pomoc w prowadzeniu rodzinnego sklepu z ubraniami europejskimi, uległ, żeby jej wynagrodzić to, że ona poświęciła się pracy w tym sklepie z ubraniami europejskimi wtedy, kiedy bracia zostali powołani do wojny. Do wojska zostali powołani w czasie II wojny światowej. I Sumako przyjęła chrzest, ale to nie koniec, jak się okazało, bo od razu postanowiła wstąpić do zakonu kontemplacyjnego. Wybrała zakon trapistek w Hokadate, na Hokkaido. Nie została jednak przyjęta, bo była niezwykle wątłej budowy ciała, co sprawiało, że nie podołałaby nigdy w życiu ciężkiej pracy w tym klasztorze. Na dodatek ojciec się dowiedział, że córka nie dość, że przyjęła chrzest, na który on się zgodził, to jeszcze ma dalsze zamiary. Zdenerwował się do tego stopnia, że wydziedziczył ją z rodziny i wyrzucił z domu. A zatem Sumako nie miała nic więcej do roboty, jak tylko znaleźć sobie zajęcie oraz mieszkanie. I tak się okazało, że w planach zagospodarowania terenów wiejskich w 1946 roku ona już jako 26-letnia kobieta uzyskała od władz kawałek ziemi we wsi Zawada i gdzie mogła pracować na roli. I ona sama postanowiła założyć zgromadzenie kontemplacyjne, takie, które szerzyłoby w Japonii naukę Chrystusa. 2 lata do niej później dołączyła koleżanka. Niestety ta koleżanka później, potem zwiesiła się po prostu i wstąpiła do zakonu dominikanek. Sumako została sama, miała trudności z utrzymaniem tego wszystkiego, na swoje barki wzięła. I niespodziewanie w 50 roku dostała pracę w biurze rolnym urzędu prefekturalnego, że tam w Akita uprawia się ryż, więc Sumako miała dużo roboty, pomagała w edukacji rolników i po raz pierwszy miała własne środki na utrzymanie tych swoich terenów. W 53, bo to jest roku urodzenia mojej mamy, przy interesownej pomocy jakiegoś pobliskiego stolarza i kilku osób wybudowano mały domek z krzemionki, potem doprowadzono elektryczność, wodę, jakąś pompę do wody. Nie, ona miała pompę do wody, ja już się język, ona miała pompę do wody chyba ręczną i zamieniono ją na elektryczną. Także jej życie tam się w ogóle stało jakby bajkowe, żeby nie powiedzieć, miała własne pieniądze, własną ziemię, własny domek, robiła co chciała. I wtedy w 1962 roku biskupem diecezji, która była nowa diecezja w Niigata, biskupem tej diecezji został właśnie Jan Shojiro Ito, biskup Ito. Znajdowały się tam wówczas 3 kobiety, które chciały poświęcić się życiu w kontemplacji. One się, oprócz tej naszej głównej bohaterki,
ale razem z nią oczywiście. Wszystkiego było 3. I one się zwróciły z prośbą do biskupa o zatwierdzenie wspólnoty. I tak się okazało, że ten biskup marzył, to było jego wielkie marzenie, żeby w Japonii utworzyć wspólnotę duchową oddaną służbie Eucharystii. I nawet z ciekawości odwiedził je w tam Zabadaj, ale potem wyjechał na Sobór Watykański II. Natomiast te 3 siostry, co miały do robienia, zajęły się pracą w tym miejscu. I zaśmiałam się, bo w jednym z opracowań na temat Akita wyczytałam takie zdanie, że 3 siostry, czyli Sumako oraz Chie Ikeda i Saki Kotake, wyznając zasadę ora et labora, zajęły się modlitwą oraz hodowlą kurczaków. Ta hodowla kurczaków mnie rozbawiła. Niemniej one w następnym roku poświęciły tę wspólnotę Matce Boskiej i uwaga, one były szczególnie związane kultem Matki Boskiej Pani Wszystkich Narodów. Tej samej, która się ukazywała Idzie Piderman, mieszkającej w Amsterdamie. I w 1963 roku miejscowemu stolarzowi, takiemu z Saburo Wakasa, przekazały obrazek z wizerunkiem tej cudownej Matki Boskiej z Amsterdamu i poprosiły o wyrzeźbienie posągu wzorowanego na ten wizerunek. I w ten oto sposób powstała ta słynna już figureczka z Akita. Ona ma 70 cm. Została wyrzeźbiona jednym nożem, tak się mówi, z jednego kawałka drzewa, uwaga, judaszowego. I stanęła początkowo w przedszkolnej salce. I nic się nie działo. W 1966 roku ta wspólnota, nazywana wspólnotą służebnic Eucharystii, wzrosła do kilku osób. W 1969 pierwsze siostry złożyły śluby ubóstwa, czystości i wierności, a w 1970 ich wspólnota została uznana. Większość sióstr oddawała się działalności katechetycznej w Akita. I teraz nic tam się nie dzieje, dopóki w ich życiu nie pojawia się Agnieszka. Agnieszka już tutaj nie mieszka, ponieważ Agnieszka zmarła w 2004 roku, kiedy miała chyba 93 lata. Urodziła się 28 maja 1931 roku i zmarła 15 sierpnia 2024 roku. Czyli będziemy mówić o naszej Agnieszce jako już nieżyjącej, a szkoda, bo moglibyśmy z niej poszydzić, a nie możemy, bo nie wolno. Możemy za to ją pokazać, jak ona wyglądała. Już pokazuję. Jest, chyba slajd 12. Tak wyglądała oczywiście. Agnieszka Sasagawa. Boska Agnes. Pokażemy, jak ona wyglądała. Tu mamy Sister Agnes Sasagawa. Tak ona wyglądała. Tak na marginesie ona była niewidoma bodajże, nie? No nie była głucha, ale blisko. Zawsze coś tam. Zawsze jakiś defekt był. Ona tak właściwie nazywała się Katsuto Sasagawa, ale Agnieszka to jest jej imię zakonne, prawda? Żadna Japonka nie ona była nazywa. głucha, faktycznie. Ona była głucha. Mi się wydawało, że... I to jest bardzo ciekawa postać. Ona się urodziła w buddyjskiej rodzinie, wiadomo, ale urodziła się jako wcześniak. I już miała problemy zdrowotne od samego początku, od kiedy się urodziła. Kiedy miała 19 lat, została dotknięta paraliżem środkowego układu nerwowego w wyniku błędu podczas wycięcia wyrostka robaczkowego. Zresztą w wyniku błędu w czasie operacji wycięcia tego wyrostka. I przez kolejnych 16 lat przechodziła wiele zabiegów w różnych szpitalach. I tak się składa, że w klinice w Miyoko spotkała pielęgniarkę. I ta pielęgniarka, tak się okazuje, była katoliczką i pod jej wpływem Katsuko też zapragnęła przyjąć chrzest. Chciała wstąpić do zgromadzenia religijnego, do jakiejś wspólnoty, ale jej rodzina bała się ze względu na jej stan zdrowia. W końcu została przyjęta do zakonu Niepokalanego Serca Maryi w Nagasaki i tam przyjęła imię Agnieszka. 4 miesiące później jednak miała nawrót choroby, została z powrotem zabrana do kliniki w Miyoko, spędziła tam 10 dni w śpiączce. Jej stan był krytyczny. I tak, jak głosi wiejska legenda, podano jej do picia wodę z Lourdes, którą przysłały siostry z Nagasaki.
i ledwie woda wpłynęła do jej ust, odzyskała przytomność, a jej zamarznięte kończyny odzyskały sprawność. Tak jest napisane. Kiedy już ożyła cudownie po wypiciu wody, postanowiła wrócić do swojego klasztoru, ale proboszcz Takada przekonał ją, żeby zajęła się nowo wybudowanym kościołem w Mioku. W 1969 roku na zaproszenie biskupa Ito przeniosła się do zakonu służebnic Eucharystii, ale jeszcze tam uczyła katechizmu i opiekowała się tym kościołem w Mioku. Kościół znajdował się w pobliżu szpitala. I teraz, w 1973 roku, kiedy zaczyna się dziać nasza historia, siostra Agnieszka zauważyła pogorszenie słuchu. 16 marca, a był to piątek, poszła odebrać telefon w domu macierzystym służebnic i zdała sobie sprawę z tego, że całkowicie straciła słuch. Słyszała dzwonek, ale kiedy podniosła słuchawkę, pogrążyła się w całkowitej ciszy. Laryngolog, który się nią opiekował, Sawala, tak się nazywał, bo ona już w lewym uchu wcześniej straciła słuch, żeby było jasne. W lewym uchu była już głucha, teraz w ogóle ogłuchła. Laryngolog, który ją przebadał, szczegółowo stwierdził głuchotę prawego ucha całkowitą i diagnoza brzmiała postępująca i nieuleczalna głuchota. Siostra Agnes została hospitalizowana i przeszła intensywny kurs mowy migowej, żeby mogła się zaadoptować społecznie. Widzicie, jakie to ktoś traci słuch, od razu jest przystosowywany do życia w społeczeństwie. Przez 43 dni kontynuowała szkolenie, aż opuściła szpital i oczywiście nie mogła już wrócić do swojego dawnego klasztoru, bo przecież była głucha, więc ta jej pomoc katechetyczna była nieprzydatna. Przeniosła się do klasztoru służebnic w Akita i tam została zakonnicą, została przyjęta po 10 dniach. I co się okazuje? Ledwo tam została przyjęta w maju, a już 12 czerwca była świadkiem cudów. I te cuda tam trwały do 15 września. A jakie to były cuda? Matka Boska miała przekazać jej polecenie oraz obietnicę uzdrowienia. Ta drewniana figurka, którą widzieliśmy, mówiła, krwawiła, płakała, nawet pociła się. Agnieszka otrzymała stygmaty na dłoni, miała wizję aniołów przekazujących jej treści modlitwy, które potem okazało się, że są identyczne z tymi z Fatimy. Ostatecznie biskup Ito w 1984 ogłosił, że objawienia w Akita były nadprzyrodzone, zezwolił na kult Matki Bożej w Akita, a w 2013 papież Franciszek wybrał sanktuarium w Akicie jako jedno z 10 na całym świecie do specjalnego włączenia się w taką ogólnoświatowe czuwanie modlitewne związane z rokiem wiary. I tak to wygląda pokrótce historia. I wydawać by się mogło, że ukazała się ta Matka Boska, miała stygmaty, płakała, krwawiła, pociła się, był anioł, który przekazywał informacje. Agnieszka odzyskała słuch potem po jakimś czasie. No czego tu się czepiać? A jednak będziemy się czepiać w tym odcinku i w następnym odcinku, bo jest kilka faktów, na które trzeba zwrócić uwagę i które powodują, że te objawienia, tak jak wszystkie inne, są po prostu subiektywne, żeby nie powiedzieć wywołane ludzkim działaniem. A jak to się zaczęło? Otóż te niezwykłe wydarzenia rozpoczęły się 12 czerwca 1973 roku, kiedy siostra Agnieszka była sama, pilnowała domu zakonnego, a pozostałe członkinie wspólnoty udały się do Nigaty na spotkanie katechetyczne. I tego dnia, gdy była w kaplicy, a siostry miały pozwolenie od biskupa na otwieranie tabernakulum, i dodam, że jest mało katolików tam, więc te siostry nie zawsze miały mszę w niedzielę z księdzem, prawda? Nie było księdza, którego odprawiał mszę, one miały od czasu do czasu. Więc miały zezwolenie na otwieranie tabernakulum i wyciąganie pewnie monstrancja tam była w środku, skoro one wyciągały, czy może tylko otwierały. Nieważne, co one tam z tym robiły, ważne, że tego dnia siostra Agnieszka udała się do tego tabernakulum i kiedy tam była w kaplicy, zaszła od strony ołtarza, gdzie ono się znajduje, i nagle pojawiło się światło, ale światło olśniewające, pochodzące właśnie z tego tabernakulum. W prywatnym dzienniku, który ona pisała na prośbę biskupa Ito,
Siostra Agnieszka opisała to dziwne doznanie bardzo szczegółowo. I pisze tak. Kiedy zbliżyłam się, by otworzyć drzwiczki tabernakulum, tak jak mi pozwoliła przełożona, nagle rozbłysło lśniewające światło. Pod wpływem wzruszenia upadłam na twarz natychmiast. Oczywiście nie uśmieliłam się już otworzyć drzwiczek tabernakulum. W tej pozycji pozostałam może godzinę. Powalona przytłaczającą siłą, jakby sparaliżowana, nie byłam w stanie podnieść głowy nawet wtedy, gdy światło już znikło. Kiedy doszłam do siebie i wreszcie mogłam zastanowić się nad tym, co się stało, postawiłam sobie pytanie, czy obecny w hostii Jezus ukazał się, by oświecić moją duszę znajdującą się w stanie grzechu, czy też po prostu stałam się ofiarą halucynacji. Przecież często otwierałam drzwiczki tabernakulum na czas adoracji, gdy byłam katechetką w kościele w Mioko. Nigdy jednak nic podobnego mi się nie zdarzyło. Było to więc tym bardziej niepokojące. A może oszalałam? Pyta siostra Agnieszka i dobrze, zadaje sobie to pytanie. Powróciłam, by modlić się w kaplicy. Nic się już więcej nie działo. Cokolwiek by to było, wydarzyło się tak nieoczekiwanie, że tego wieczoru udałam się na spoczynek bardzo przejęta i nie byłam w stanie nikomu nic powiedzieć. Czyli mamy niezwykłe wydarzenie, które głęboko ją dotknęło, o którym siostra Agnieszka nikomu nie mówi. Ale następnego ranka, korzystając z tego, że bardzo wcześnie się obudziła, poszła do kaplicy godzinę przed innymi, bo była ciekawa, czy to światło, które widziała poprzednio, było tylko chwilowym złudzeniem, czy może czymś więcej. I tym razem, czyli jest to 13, kiedy ze złożonymi rękami podeszła do tylnej części ołtarza, gdzie, jak już mówiłam, znajduje się tabernakulum, ponownie uderzyło ją oślepiające światło. Instynktownie cofnęła się i znowu padła na twarz w adoracji. Następny czwartek, 14 czerwca, gdy modliła się przed Najświętszym Sakramentem ze swoimi towarzyszkami, siostra Agnieszka ponownie zobaczyła błysk światła. Ale tym razem było ono otoczone czerwonym płomieniem. Ten płomień zdawał się ogarniać promienie wychodzące z tabernakulum. Końce płomieni były złote, czyli w zasadzie wyglądało to tak, jakby całe tabernakulum było w płomieniach i końcówki tych płomieni na dodatek były złote, a płomienie same czerwone. W swoim pamiętniku ona jest rozdygotana, pisze, czy straciła głowę, sama sobie zadaje pytanie. Po pewnej chwili przychodzi jej na myśl, że jeśli to nie było złudzenie, to być może inni też to widzieli i postanowiła podczas śniadania wtrącić kilka słów o nieznanym świetle z tabernakulum, ale okazało się oczywiście, że żadna z sióstr nie była tego świadoma, żadna niczego nie widziała. Przełożona zwróciła jej uwagę, że bez wątpienia jest jedyną osobą zaniepokojoną jakimś dziwnym zjawiskiem, którego nikt nie zauważył, więc lepiej by było o tym więcej nie mówić. I zaskoczona Agnieszka przytaknęła głową. W sumie zgodziła się, prawda? A zatem przez 3 dni Agnieszka doświadcza światłości bijącej z tabernakulum. Jeszcze tylko nadmienię, nie wiem, czy to może w tym momencie od razu. Biskup Ito był tym biskupem, który stwierdził, że przesłanie Matki Boskiej z Akita jest to wiadomość z Fatimy. Jest to przedłużenie wiadomości z Fatimy. I nie dość, że on to zauważył, zaraz potem pojawił się Hafert, ten sam, który pisał książki o cudzie w Fatymie, o całej Fatymie, który założył Armię Niebieską Matki Boskiej z Fatimy i który urządzał pielgrzymki do Akity. Potem pokażę wam zdjęcie. Wiadomość z Fatimy miała być potwierdzeniem wiadomości w Akicie. A tymczasem, jak widzimy, figura, którą tam czczono, jest figurą Matki Boskiej z Amsterdamu. Więc jak na razie nie klei się nic. Niemniej Agnieszka 3 razy widziała oślepiające światło. Minął tydzień, nic niezwykłego się nie działo. I po południu 23 czerwca, po tygodniu, do klasztoru przybywał właśnie ten biskup. Następnego dnia w niedzielę było Boże Ciało i siostry się cieszyły jak mało kto, bo wraz z przybiciem biskupa mogły uczestniczyć w mszy świętej. Od 5 czerwca nie miały w ogóle kapelana. I tak się cieszyły. Żeby to zrozumieć, zacznę od tego, że czwartek był Wigilią Najświętszego Serca Jezusa.
żeby ogarnąć, co się wkrótce zaczęło dziać tam w tej małej Akicie, ponownie wróćmy do dziennika siostr, które ona tam podaje kilka szczegółów, które są potrzebne do wyjaśnienia. Czyli jest ten biskup, są siostry, które się niezwykle cieszą, ona też się cieszy i siostra Agnieszka pisze w swoich pamiętnikach, że nagle oślepiające światło pojawiło się znowu z Najświętszego Sakramentu. I tak jak poprzednio było to coś w rodzaju mgły albo dymu, który zaczął się gromadzić wokół ołtarza i promienie oczywiście światła. Następnie pojawiła się rzesza istot, podobnych do aniołów, ona w pamiętniku i podobnych do aniołów, ale te istoty otaczały ołtarz w adoracji przed hostią. Tymczasem słowo anioł nie przyszło od razu do głowy siostrze Agnieszce. Jak zobaczyłem później, ona była zawstydzona, gdy próbowała wyjaśnić biskupowi, co zobaczyła w tym świetle otaczającym sakrament najświętszy. I mówiła, to nie byli ludzie, ale można by bardzo wyraźnie zobaczyć, że byli adorującym tłumem złożonym z istot duchowych. I sam biskup wtedy zasugerował jej, że przecież skoro są to istoty duchowe, które adorują sakrament, to kto to może być? To muszą być aniołowie. I dopiero po jego sugestii ona zaczęła używać tego słowa. Ponadto użyła słowa mnogość, że ponieważ wydawało jej się, że od momentu ich pojawienia się przestrzeń wokół wydawała się otwierać coś w rodzaju nieskończonej głębi. Było tego dużo. Pochłonięta tym zaskakującym zjawiskiem, które teraz ujrzała, oczywiście uklękła, aby oddać się adoracji i ogarnęła ją wówczas myśl, że na zewnątrz może być ogień, tak? Bo tu jest ogień, tam jest ogień, tu jest jakiś dym, to są jakieś istoty. Odwróciła się, żeby spojrzeć przez okno wykuszowe i zobaczyła, że na zewnątrz nic się nie dzieje. W rzeczywistości tylko ołtarz był otulony takim tajemniczym światłem. Siostra Agnieszka mówi, że jasność hostii była tak jaskrawa, że nie mogła patrzeć na nią bezpośrednio i zamknęła oczy instynktownie i instynktownie też również padła na twarz. Tak w tej pozycji przetrwała jakąś godzinę. Nie zwróciła nawet uwagi na to, kiedy wszyscy odeszli, a kiedy wszyscy odeszli, a ona tam dalej leżała, to w końcu ktoś się do niej przyszedł, poklepał ją po ramieniu i prosił, żeby się ogarnęła i pilnowała domu, bo oni wychodzą. I siostra Agnieszka podniosła głowę i zauważyła, że wszystko zniknęło, wszystko jest tak, jak było. I co teraz mamy? Najpierw jakaś światłość, potem jakieś dziwne istoty i w końcu Agnieszka nie wytrzymała i powiedziała wszystko biskupowi, a ten jej nakazał ostrożność i polecił, żeby nikomu o niczym nie mówiło. I się dopiero teraz zaczyna cała historia, bo następnego dnia, w piątek 29 czerwca przypadało właśnie święto, biskup wygłosił kazanie, siostra Agnieszka i jej przełożona zostały przydzielone do adoracji, która odbywała się od 9 do 10. Ta godzina była przeznaczona dla tych dwóch sióstr. Siostra Agnieszka poszła do kaplicy pół godziny wcześniej i wkrótce przybyła przełożona. Uklęknęły przed tabernakulum. Ta towarzyszka dała jej do zrozumienia, że będą teraz odmawiać różaniec. Siostra Agnieszka chwyciła za paciorki i zaczęła od zwykłego hymnu na cześć Eucharystii. I kiedy miały zacząć różaniec, nastąpiło tajemnicze zjawisko. Ktoś pojawił się bardzo blisko siostry Agnieszki po prawej stronie. I teraz uwaga. Siostra Agnieszka mówi, że w swoim pamiętniku, że zanim przejdzie do opowiadania, co się wydarzyło, kto to jest, dopiero teraz musi nam powiedzieć, co miało miejsce 4 lata wcześniej, kiedy była katechetką w Mioko i zemdlała z powodu wysokiej gorączki spowodowanej infekcją wirusową. Czyli wiemy, że miała wysoką gorączkę i miała wirusa i trafiła do szpitala. I była w 4 dni w śpiączce, odcięta od zewnętrznego świata. Termometr wskazywał niezwykle wysoką temperaturę. Do tego stopnia, że podano jej sakrament chorych. Odmówiła Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu, wyznania apostolskie i zrobiła to wszystko po łacinie. Ci, którzy byli wokół niej, w ogóle zamarli, bo siostra Agnieszka nie zna łaciny. Przynajmniej tak twierdzi. Aby tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Bo ksiądz zapytał ją, skąd zna łacinę, a ona mówi, że nigdy nie nauczyła się jej na tyle, aby znać te modlitwy na pamięć.
tak jakby nie była w stanie ich teraz odmówić. Czyli jednak łacinę trochę znała, ale nie na tyle, jak twierdzi, żeby móc tak ładnie wydeklamować te modlitwy. I wtedy ona, jak była w szpitalu, czyli mamy to Akitę i ona chce nam opowiedzieć, że tam podczas adoracji stanęła po jej stronie prawa osoba. I wracam, mówię, ale ja wam coś powiem, 4 lata wcześniej w tym szpitalu w Mioku, kiedy ja miałam gorączkę i przyjmowałam sakrament chorych i mówiłam po łacinie, zobaczyłam osobę, która ruchem ręki zaprosiła ją, aby do niej podeszła. Ale nie mogła do niej podejść, bo przeszkadzali jej jacyś ludzie, którzy chodzili jak żywe szkielety i ją obijali, ją ściskali ją. Patrząc dalej, Agnieszka zobaczyła tłum osób, które walczyły ze sobą, żeby dostać się do czystej wody, i potem jedna do drugiej wpadały do rzeki. W tej rzece była brudna woda. Przepełniona współczuciem dla tych biednych ludzi, modliła się również za nich, za wszystkich się modliła. Miała różaniec. I wtedy zobaczyła po stronie właśnie swojego łóżka, kiedy ona miała takie widzenie w tej gorączce, zobaczyła osobę, której nie znała wcześniej i ta osoba zaczęła odmawiać z nią różaniec. I po pierwszej 10 różańca dodała modlitwę, której siostra Agnieszka nie znała. Zdziwiona powtórzyła ją za nią, a następnie ta osoba poradziła jej, aby po każdej 10 dodawała tę modlitwę. Jaka to była modlitwa, którą siostra Agnieszka usłyszała w 69 roku w szpitalu w Mioko, kiedy miała gorączkę i miała zwidy, o czym nigdy nie mówiła, dopiero postanowiła powiedzieć to przy okazji objawień w Akicie, o których pisała też później. Jaka to była modlitwa? Otóż było to tak. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, prowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. No, co to jest? To jest oczywiście modlitwa, którą znamy z Fatimy. No. I krótko później, ci, którzy byli przy jej łóżku, oczywiście słyszeli, że ona tak się modli i krótko później pewien ksiądz salezjanin, ona tak mówi, poprosił ją, aby tę modlitwę powiedziała i powiedziała, gdzie się nauczyła. Tej modlitwy ona nie umiała na to odpowiedzieć, później dostała od niego list, w którym on jej pisał, że tej modlitwy nauczyła Maryja dzieci w Fatimie i że jeszcze nie ma oficjalnego tłumaczenia na język japoński, ale rzeczywiście w ten sposób należy odmawiać tę modlitwę. I w ten oto sposób poznałam pochodzenie tej właśnie modlitwy, pisze siostra Agnieszka. 69 rok, tak, niby to się wszystko wydarzyło, ale ona o tym pisze po objawieniach w Akicie, które miały miejsce w 73, ale ona pamiętnik spisuje już znacznie później i twierdzi, że oni nie znali tej modlitwy z Fatimy, która jest jedną z najsłynniejszych modlitw, jakie w ogóle są i są to jedne z najsłynniejszych objawień, jakie w ogóle są. Jeżeli mowa jest o objawieniach Matki Boskiej, to każdy katolik na całym świecie jedyne, co może powiedzieć, to tylko Fatima. Ale niech jej będzie. Teraz wracamy do tego miejsca, kiedy ona jest w Akicie z tą swoją przełożoną godzinę adoracji ma. Ta osoba, która jej się pojawiła przy tej adoracji, to okazuje się, to był nikt inny jak ta sama, która była przy niej w szpitalu. I siostra Agnieszka mówi, że ściskała paciorki różańca, powoli odmawiała modlitwy, tak jak to ta niebiańska osoba, jak ona na nią mówiła. I wierzyła, że śni na jawie, bo była obudzona, ale jednak miała jakieś zwidy. Nie zwracała uwagi na siostrę, tę przełożoną, która była obok niej, chociaż była świadoma tego, że ta siostra tam jest. I po wezwaniu Matko Boska Najświętszego Różańca módl się za nami, ta osoba, która przy niej stała, zniknęła. Potem był czas cichej modlitwy i siostra Agnieszka ujrzała oślepiające światło. Kiedy ona widzi światło, natychmiast pada jak długa, a kiedy się podniosła oczy, ujrzała delikatne światło, które ogarnęło ołtarz jak mgła albo jakiś taki gęsty dym, w którym pojawiła się grupa aniołów zwrócona ku Najświętszemu Sakramentowi. Te anioły miały czyste i jasne głosy i co one mówiły? Oczywiście to, co mówią anioł, święty, święty, święty. A kiedy skończyli się modlić, bo anioły skończyły się modlić, usłyszała głos po prawej stronie, który też się modlił oczywiście, bo powiedział Najświętsze Serca Jezusa.
I teraz słuchaj, ten głos mówi tak: Najświętsze Serce Jezusa, obecne w Najświętszej Eucharystii, poświęca moje ciało i duszę, aby były całkowicie jednością z Twoim sercem, będąc ofiarowanym w każdej chwili na wszystkich ołtarzach świata i oddając chwałę Ojcu, błagając o nadejście Jego Królestwa. Przyjmij proszę pokorną ofiarę z siebie, użyj mnie jak chcesz dla chwały Ojca i zbawienia dusz. Najświętsza Matko Boża, nigdy nie pozwól, abym został oddzielony od Twojego boskiego Syna. Proszę, broń i chroń mnie jako Twoje szczególne dziecko. Amen. Tym, że Najświętsze Serce Jezusa, potem jest dodane słowo prawdziwie obecne w Najświętszej Eucharystii, ale to prawdziwie to już doda Matka Boska z Akidy i każe tak się modlić. Ta modlitwa, którą niby siostra Agnieszka słyszy w kaplicy, kiedy ma widzenie aniołów i nie wiadomo kogo, i osoba stojąca po jej stronie odmawia tę modlitwę, ta modlitwa została ułożona przez biskupa Ito dla ich zgromadzenia. A tymczasem tą modlitwą modli się anioł. I siostra Agnieszka oczywiście w swoich pamiętnikach zaznacza to, że przecież to jest ta modlitwa służebniczek Eucharystii, którą ja świetnie znałam i którą zawsze odmawiałam na głos. Podczas tej modlitwy usłyszała głos tej samej niebiańskiej osoby, która przyszła do niej w szpitalu w Nioko. No, oczywiście wydawało się jej jeszcze, że ma jeszcze piękniejszy i jeszcze czystszy głos niż wtedy, 4 lata wcześniej. I oczywiście ten głos powiedział do niej: dodaj te słowa modlitwy tamtej pierwszej po każdej dziesiątce. Ona dalej opisuje, że głos tej osoby rozbrzmiewał w jej uszach niby echo z nieba, chociaż przecież ona była głucha, tak? Jej siostra Agnieszka z całego serca modliła się razem z tą niebiańską osobą i nagle zobaczyła symbol na plecach biskupa, który zdawał się klęczeć przed nią. Miała też wizję 7 lub 8 członków ich instytutu po obu stronach biskupa i oni trzymali czerwone sznurki jego tuniki. Te wszystkie wizje zniknęły, kiedy skończyła się modlić. I oczywiście ona dalej nie pamięta, jak długo klęczała. Klęczała tak długo, aż podeszła do niej przełożona, klepnęła ją, że już koniec i żeby wróciła do siebie. Ponieważ biskup prosił ją, aby ona, jak doświadczy czegoś dziwnego, natychmiast mu to zgłaszała, postanowiła się do niego udać i powiedzieć, co właśnie zobaczyła. Zapytał go przede wszystkim o symbole. Odpowiedział, że kiedy wspomniała o kielichu i hostii nad literą M, biskup był niezwykle zaskoczony, bo wykrzyknął: to moje insygnia, biskupie. No kto by się spodziewał, że siostra Agnieszka znała insygnia, biskupie, własnego biskupa? No nikt, prawda? A kiedy powiedziała mu o 7 lub 8 członkach instytutu trzymających tam czerwony sznur tuniki, wydawał się zamyślony. Ale nic nie powiedział. Czyli mamy takie pierwsze wydarzenie, oślepiające światło, potem ona ma widzenia, potem się pojawia taka dziwna osoba, która się podobno 4 lata wcześniej pojawiła i teraz ta osoba przekazała jej modlitwę z Fatimy, ale siostra Agnieszka nie wiedziała, że to jest modlitwa z Fatimy, którą odmawia się po każdej dziesiątce różańca, bo jeszcze nie została przetłumaczona na japoński w latach 70., około 80., co uważam za istotną bzdurę. Później ona ma widzenie biskupa i widzi jego insygnia i ona nie wie, że to są insygnia ich własnego biskupia, insygnia biskupa, które wiszą wszędzie, w każdym klasztorze, ale niech tak będzie. Jest kolejny dzień. Ona się namodliła w tej kaplicy ze swoją przełożoną i modliła się bardzo powoli. I ta przełożona w końcu mówi: dlaczego ona tak wolno się modli? Pyta. Oprócz tego, że jest głucha. I Agnieszka odpowiada: ona tak się wolno modli, bo ona podąża za głosem anioła i ten anioł się tak wolno modli, więc ona też tak wolno się modli. Ale tylko ona widziała światło, które przy kolejnej okazji znowu wyskoczyło z Najświętszego Sakramentu. Tym razem z aniołami wychodzącymi z głębi światła. Jak już powiedziałam wcześniej, siostra Agnieszka nie używała słowa anioł na początku. Dopiero po rozmowie z biskupem, że są to aniołowie, zaczęła używać tego aniołu, ona tego terminu anioł. Ona wcześniej używała terminu istoty duchowe albo jakieś tam niebiańskie istoty. Jak się zaraz okaże, z biegiem czasu ten anioł ukazujący się siostrze Agnieszki zidentyfikował się jako anioł stróż. I co ciekawe, ten anioł był kobietą. Haha. Ciekawe, bo aniołowie nie mają płci, nie? Ale ten był kobietą i nawet ona wzięła go Anielica jakaś.
Od czwartku wieczorem wydarzyło się jeszcze coś tajemniczego. Podczas modlitwy w kaplicy siostra Agnieszka poczuła ból w dłoni, którego wcześniej nie miała i nigdy wcześniej takiego bólu nie doświadczyła. Następnego ranka ten ból jeszcze był większy podczas mszy i nawet podwoił swoją intensywność podczas adoracji. Siostra mu pisze, że kiedy opuściła kapliczkę, to ukradkiem rozłożyła palce, rękę, którą miała mocno zaciśniętą i coś ona tam zobaczyła. 2 czerwone zadrapania w kształcie krzyża. Co to było? Zapytała sama siebie Agnieszka. Prawda, co to jest? Co to jest? Dlaczego? Bo ona była zaniepokojona, że może jest straszną grzesznicą, dlatego jej się krzyże na ręce wyżynają. Rana miała 2 cm szerokości i 3 cm długości. I wydawało się, że jest duża, bo była na środku dłoni. Ból był intensywny, ona go tak opisuje, że intensywny. Wygląd rany różnił się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Ta rana nie wydaje się, że została spowodowana ostrzem, ale jak to opisywano, wydawało się, że tak jakby ktoś na skórze wyrył krzyż. Ta rana była koloru różowego, nie była odpychająca, a nawet, jak siostry mówiły, zdawało się, że emanuje pewnym pięknem. W sobotę, która była świętem Niepokalanego Serca, ten ból oczywiście emanował wokół rany, ale nie nasilał się. Agnieszka znosiła swoje cierpienie w milczeniu, ale oczywiście, jak to zwykle bywa, ona nikomu o niczym nie mówi. Ona to wszystko w milczeniu, ci tam cuda dzieją, wianki, a ona siedzi cicho. Tylko że ma tę rękę złożoną i ta złożona dłoń jakoś wywołała zdziwienie u przełożonej i w końcu siostra Agnieszka na jej prośbę pokazała tę dłoń, tak? A i przełożona może zapytała, co u licha to znaczy? To naprawdę z powodu moich grzechów, powiedziała siostra Agnieszka. Przyglądając się dokładnie, przełożona zdumiała się i nawet powiedziała, jaki to dziwny kolor. Ale się przełożona nie w ciemię bita, mówi, dlaczego nie pokazałaś tego biskupowi? I siostra Agnieszka sama zadziwiona stwierdziła, że się bała. Nie wiadomo dlaczego. Następny czwartek, 5 lipca, siostra Agnieszka znowu jest na adoracji między 8:30 a 10 i teraz ten anioł nieszczęsny będzie się już pojawiał regularnie. On się znowu przy niej przyszedł i odmówił z nią różaniec. Wieczorem mniej więcej w połowie modlitwy, o godzinie 18, jej lewa ręka została nagle przebita strasznym bólem. I ona twierdzi, że tak, bo jakby ktoś tam nóż wbił w jej dłoń, albo może jakiś kilof. Wszystko, co mogła zrobić, to tylko powstrzymywała się od krzyku, bo modlitwa była ważniejsza. Tak? Z trudem kontynuowała, ale kontynuowała do samego końca. I kiedy znalazła się sama w kaplicy, chciała tę ranę obejrzeć. Niestety było to tak ogromne cierpienie dla niej, że nie mogła otworzyć dłoni. Otworzyła ją dopiero po wyjściu z kaplicy. I co się okazuje? Że miała tutaj oczywiście krzyż, ale w środku tego krzyża pojawiła się teraz dziura. Z tej dziury płynęła krew. Oczywiście to wszystko bolało, tak? Ta siostra Agnieszka, to jest 5 lipca, z przewszywającym bólem, niezdolna otworzyć ani zamknąć tej dłoni, niezdolna nawet spać ani położyć się do snu, bo cierpiała straszliwie. Głęboko w nocy, o godziny 3 nad ranem właściwie, kiedy zmieniła opatrunek i kiedy się modliła, usłyszała głos, który dochodził nie wiadomo skąd. Co ten głos jej powiedział? Ten głos jej powiedział, nie lękaj się, módl się żarliwie nie tylko za swoje grzechy, ale jako zadośćuczynienie za grzechy wszystkich ludzi. Świat dzisiaj rani Najświętsze Serce naszego Pana swoją niewdzięcznością i krzywdami. Rany Maryi są o wiele głębsze i bardziej bolesne niż twoje. Chodźmy się modlić razem do kaplicy. A siostra Agnieszka twierdzi, że ona już się tak w zasadzie to przyzwyczaiła do tego anioła, który się przy niej pojawiał, ale nigdy nie patrzyła na twarz. Zawsze stał po prawej stronie, przy prawym ramieniu. Teraz jednak zobaczyła anioła i mówi, zobaczyłam ją. I zobaczyła, że anioł ten jest niezwykle, ale naprawdę niezwykle podobny do jej starszej siostry. Do tego stopnia, że nazwała tego anioła instynktownie imieniem swojej siostry.
Siostra ta zmarła kilka lat wcześniej, ale już po chrzcie. Anielica, bym powiedziała, uśmiechnęła się do niej słodko, wykonała taki lekki, negatywny ruch głową i powiedziała: ja jestem tą, która jest z tobą i czuwa nad tobą. Czyli nie jestem siostrą, tak? Twoją. Ta starsza siostra zmarła na raka żołądka 8 lat przed przybyciem siostry Agnieszki do klasztoru. W tym klasztorze już Zawalej. I siostra Agnieszka i matka opiekowały się nią, kiedy przebywała w szpitalu. Opiekowały się z nią oczywiście na prośbę męża tej siostry, czyli swojego szwagra. Siostra Agnieszka rozmawiała z nią o Bogu, o wierze i ta siostra w końcu została ochrzczona. A ponieważ wiedziała, że umrze i zostawi 3 małych dzieci, poprosiła Agnieszkę, która wtedy chyba poprosiła Katsuko bardziej, bym powiedziała, aby zastąpiła jej jako matkę i małżonkę. Ale Agnieszka zwierzyła się jej, że pragnie zostać poświęcona Bogu, podziękowaniu za wszystkie otrzymane łaski. Ta starsza jej siostra zrozumiała to, przychyliła się do prośby i wtedy Agnieszka powiedziała jej, że kiedy będziesz w niebie i będziesz się modlić, aby mogła wstąpić do klasztoru. Czyli kiedy będziesz w niebie, będziesz się mogła modlić, żebym ja mogła wstąpić do klasztoru. Rozumiecie? Ta siostra umiera, a ona mówi: ty się tam módl, że nie mogła zostać zakonnicą. I potem dodała: a jeśli ja zostanę przyjęta do tego klasztoru, to będzie oznaczało, że jesteś w niebie. I teraz mamy takie coś, że ona patrzy na tego anioła i widzi swoją siostrę, ale anielica do niej mówi: nie, ja tylko jestem podobna, ale nie jestem, prawda, twoją siostrą, nie, zapomnij. Niemniej bardzo podobna. Okej, czyli ten anioł powiedział do niej: nie, ja nie jestem twoją siostrą, jestem tą, która tu czuwa nad tobą, i skinęła na nią ręką i powiedziała: idziemy do kaplicy, i zniknęła jej z oczu. Agnieszka obrała się, wyszła na korytarz, znalazła tam tę anielicę kilka kroków przed sobą i szła za nią, oczywiście w ciemno, tak jakby jej niesamowicie ufała. Kiedy przestąpiła kaplicę, ta anielica zniknęła. Znajdując się sama w kaplicy, skłoniła się w kierunku ołtarza i potem zwróciła się oczywiście w stronę figury, tej, którą już znamy, twierdząc, że ona cały czas ma w głowie to, że rany Maryi są o wiele głębsze i bardziej bolesne. W tym czasie figura stała po prawej stronie ołtarza. I kiedy siostra Agnieszka postawiła stopnie na prezbiterium tam blisko, nagle poczuła, że ta drewniana figura ożyła i że zaczyna do niej mówić, że zamierza do niej przemówić. Jak ona to poczuła, nie wiadomo. Niemniej spojrzała na figurę, a figura tutaj cała skąpana w jasnym świetle. Jak Agnieszka widzi światło, to pada na twarz natychmiast, ma taki instynkt. Tym razem było tak samo i jak leżała na ziemi, usłyszała nieopisannie piękny głos. Usłyszała go oczywiście w środku, bo jest głucha, przypominam, ona niczego nie słyszy, ona to słyszy w środku. Głos ten jej powiedział: moja córko, moja nowicjuszko, dobrze, że mnie posłuchałaś, porzucając wszystko, aby pójść za mną. Czy niedołęstwo twoich uszu jest bolesne? Twoja głuchota zostanie uzdrowiona, bądź tego pewna i bądź cierpliwa. To ostatnia próba. Czy rana na twoje ręce sprawia ci cierpienie? Módl się w ramach zadośćuczynienia za grzechy ludzi. Potem głos dodał: każda osoba w tej wspólnocie jest moją niezastąpioną córką. A następnie ta figura, która do niej przemawia w głowie, mówi do niej: czy dobrze mówisz modlitwę służebnic Eucharystii? Pewnie siostra Agnieszka coś odpowiedziała, bo figura kontynuowała: w takim razie módlmy się raz. I głos rozpoczął modlitwę. Anioł, który zaprowadził Agnieszkę do kaplicy, znowu się pojawił u jej boku i też się przyłączył do modlitwy. I Agnieszka leży na ziemi i wypowiada słowa modlitwy: Jezus obecny w Eucharystii. Wtedy głos Matki Boskiej przerywa mu i mówi właśnie to, o czym wcześniej wspominałam: prawdziwie obecny. Aby jeszcze bardziej wpoić to zbolałemu duchowi, głos dodał do Agnieszki: od tej pory będziesz dodawać prawdziwie. W tej modlitwie ułożonej przez biskupa dla Instytutu słowa brzmiały po prostu: Jezus obecny w Eucharystii. Teraz na polecenie tego głosu trzeba dodawać: Jezus prawdziwie obecny w Eucharystii.
Czy ona odpowiedziała twierdząco, czy nie, nie wiadomo, bo nic o ten temat nie mówi. 3 głosy się połączyły, figura, czyli Matka Boska, Anioł i Agnieszka i modliły się. Razem to słowo modlitwę dodając prawdziwie. Kiedy modlitwa została zakończona, głos z nieba, jak się okazuje, była to Matka Boska przecież, powiedział do niej: módl się za papieża, biskupów i księży i módl się bardzo. Od czasu twojego chrztu zawsze wiernie się za nich modliłaś i nadal módl się. Bardzo, bardzo. Uwaga. Powiedz swojemu przełożonemu wszystko, co się dzisiaj wydarzyło i bądź mu posłuszna we wszystkim, co ci powie. Widzicie ten sam schemat? Biskup tu każe mi pisać, potem pojawia się głos figury, która coś tam mówi, jest to Matka Boska, bo co to może być? I ona mówi: idź, powiedz wszystko biskupowi i rób wszystko, co on ci powie. Po krótkiej chwili ciszy anielica zaczęła znajomą modlitwę. Agnieszka odmówiła ją razem z tym aniołem. Kiedy się wszystko zakończyło, podniosła głowę i jasna wspaniałość całkowicie zniknęła. Anioła nie było, posąg odzyskał swój normalny wygląd i tak jakby się nic nie działo. Rzeczywiście, kiedy siostra Agnieszka została poproszona, żeby opisać twarz anioła, skoro tak bardzo przypominał siostrę identycznie, to właściwie nie mogła dać wyjaśnienia. Mówiła tylko: okrągła twarz, jakiś wyraz słodyczy na twarzy, szaty, to nie wiedziała za bardzo jakie szaty, to jest osoba pokryta lśniącą bielą, taką jak śnieg. Dodawała też, że ta jasność jest niczym porównywalnym do blasku, który emanował ze statuły Maryi, gdy słyszała jej głos. Tak? Gdy słyszała głos, to ta figura emanowała światłem jeszcze większym niż anioł. Nie była w stanie powiedzieć, czy twarz Matki Boskiej zmieniała się w trakcie wizji, ponieważ nie mogła unieść głowy, była tak bardzo poruszona i ona zawsze leżała. Co ona mogła powiedzieć o głosie? Chyba to było najbardziej trudne dla niej do opisania. Próbowała to wyrazić jako piękno tego głosu. No nie mogę powiedzieć, jak to brzmiało, po prostu piękno. W jej dialekcie, którym się posługiwała, to używała słowa mówiącego piękno bez granic. Wróćmy zatem do naszego piękno bez granic. Ten głos to było piękno bez granic. Był ładniejszy od głosu anioła. I już ja patrzę na zegarek, a już godzina minęła, a my ciągle gadamy. No właśnie. To może tylko wrócę jeszcze do narastania dziwnych zjawisk. Powiem tylko, wróćmy do tej relacji. Statua znowu, czy ta figura znowu znajduje się w normalnym stanie. Agnieszka nagle sobie przypomina, że chce spojrzeć na swoją rękę, miała już wstać, gdy zauważyła, że obok niej modli się jakaś inna siostra. To było już 10 minut po 5 rano, chociaż siostra myślała, że to środek nocy, bo w niebie opuściła ten swój pokój około 3 nad ranem. Zbliżała się godzina juczni i siostry zakonne jedna po drugiej przychodziły do kaplicy. Po juczni siostra Agnieszka postanowiła poprosić przełożoną, aby obejrzała dla niej figurę. Nie wiadomo dlaczego, ale nagle tak coś ją tknęło. Ponieważ szykowało się do wyjścia na mszę, a msza była w innym miejscu, to nie był odpowiedni moment. Więc wolała poczekać, siada do samochodu z innymi, oczywiście starając się ukrywać tę swoją nieszczęsną rękę. Ona w pierwszy piątek miesiąca udawała się do miasta, do innej wspólnoty, żeby uczestniczyć we mszy. Kiedy powróciły, Agnieszka nie miała odwagi sama wejść do kaplicy i obejrzeć dokładnie figury. I w rzeczywistości im więcej czasu mijało, tym bardziej ta wzrastała jej udręka na myśl, że chyba coś w tej figurze jest. I miała coraz mniejszą ochotę, aby się do tej figury zbliżyć. Nawet ona pisze, że powstrzymywana była uczuciem strachu i czci, albo czci i strachu. W końcu poprosiła tę przełożoną, aby poszła zobaczyć, co poszła zobaczyć. Dokładnie Agnieszka poprosiła o to, żebyś poszła zobaczyć, czy dłonie Matki Boskiej na tej figurze są ok. Niepokoiła się oczywiście, czy mówić o tym z biskupem, czy nie mówić o tym z biskupem. Poprosiła tę przełożoną, którą biskup przecież sam wyznaczył, aby ją prowadziła w tym klasztorze.
I ona sobie sama tak uknęła, że zanim pójdzie do biskupa, to najpierw tę przełożoną poprosi. Okej, to jest chyba normalne. I teraz prosiła przełożoną, siedzi w swoim pokoju i czekasz. Przełożona przychodzi, ale nie przychodzi. I w końcu po pewnym czasie ta Agnieszka czeka, przełożona czeka, ona nie przychodzi. Wybiera się do kaplicy sama. I co tam widzi? Przed figurą Matki Boskiej klęczy ta mistrzyni przełożona, klęczy ze złożonymi rękami i kiedy dostrzegła obecność siostry Agnieszki, odwróciła się w jej stronę, dała jej znak, żeby podeszła bliżej i wskazującym palcem pokazuje na figurę. Na środku małej drewnianej dłoni była rana. 2 linie przecinały się i z środka, z centralnego otworu tryskała krew, tryskała po prostu, płynęła krew, co tworzyło niezwykle smutny widok. Są siostry z tego klasztoru, które poświadczą, co widziały. Wszystkie widziały to samo. Następnego czwartku, 12 lipca, siostra K, powiedzmy, że była to siostra K, bo tam jest tych sióstr kilka, przybyła do kaplicy na nabożeństwo wieczorne. 2 siostry modlące się przed figurą dały jej znak, żeby podeszła, obejrzała rękę i ręka Maryi znowu krwawiła. W ten sposób, że dłoń była wilgotna. Ta krew wydawała się płynąć, tworząc linię prowadzącą od środka ręki do małego palca. I tam się zatrzymywała. Nie kapała nigdy na ziemię. Podczas modlitwy wieczornej rana siostry Agnieszki zaczęła ją boleć. Następnego dnia w piątek wspólnota udała się do miasta, aby pomóc we mszy. Wróciły do swojego klasztoru po południu. Chciały wejść do kaplicy, ale drzwi zostały zamknięte. I te drzwi otworzyła dopiero siostra K, gdy wróciła na wieczorne nabożeństwo. Czyli mamy tu taki motyw w pamiętniku siostry Agnieszki, że ta figura krwawi, następnie zostaje zamknięta i siostry nie mają do niej dostępu, co nam daje myślenie, po co ona o tym pisze. Po to, żeby nie rzucać na siostry podejrzeń, że któraś z nich mogła coś tam majstrować przy figurze. Nie, ich nie było w ogóle. Drzwi były zamknięte, nikogo tam nie ma. One wychodzą, dopiero wieczorem siostra K wraca na nabożeństwo, one wszystkie tam są i odkrywają, że krew płynie. Tak jak mówiłam, ona płynie z rany, dociera do palca, ale nigdy nie kapała, nigdy nie skapnęła na ziemię. I może tu się zatrzymamy, bo potem pojawiają się inne dziwne zjawiska, o których już nie mamy czasu mówić. No do tego przejdziemy jeszcze dalej, natomiast ja tylko dodam, że często się mówi, że Akita to nie jest Lourdes ani Fatima, ale mimo wszystko ma silne powiązania do Fatimy i Garabandal. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim, tak jak tutaj Sylwia tłumaczyła, te objawienia w Akicie są bardzo apokaliptyczne. Jakbyśmy zaczęli czytać o tych aniołach, którzy padają, mówią święty, święty, święty i tak dalej, one są bardzo apokaliptyczne. One zawsze, niby niektórzy próbują twierdzić, że objawienia z Akity są przedłużeniem Fatimy i dotyczą trzeciej tajemnicy fatimskiej, gdzie wiemy, że takiej tajemnicy nie było, no ale niektórzy myślą, że dalej była i że tutaj właśnie te apokaliptyczne wizje o tej kolejnej wojnie światowej. Była, tylko nie takiej formie, jakiej nam przedstawiono. No właśnie, ale niektórzy twierdzą, niektórzy twierdzą, że właśnie to jest sens tej apokaliptyki, jest tym powiązaniem Akity z Garabandal i z Fatimą, prawda? Nie zapominajmy, że siostry czciły tam figurę tak właściwie Matki Boskiej z Amsterdamu. No. One sobie nie wybrały jakiejś znanej Matki Boskiej, tylko objawienia amsterdamskie. Co to jest w ogóle do pomyślenia? To jest nieuznane. Podobnie też sytuacja z Akitą była, bo oczywiście biskup zatwierdził to jako warte zauważenia, tak to ładnie zostało nazwane jako warte zauważenia, ale Stolica Apostolska oficjalnie nie wypowiedziała się na temat Akity, przy czym podobno, nie wiadomo ile z tego jest prawdy, ale podobno papież Benedykt no raczej był przychylny temu. Czy tak było, czy tak nie było? Czort to wie. A Franciszek to... Było na rękę tamtym katolikom. Zwróćmy uwagę na schemat. Ona widzi jakąś osobę, która jest podobna. Ona wcześniej rozmawia z siostrą, że jak siostra będzie w niebie, będzie się modlić za to, żeby ona mogła wstąpić do zakonu. Ona wstępuje do zakonu i kiedy widzi jakąś postać przy sobie, automatycznie widzi swoją siostrę. Tak jakby podświadomie ta osoba jednak mówi, że nie jest siostrą, ale też nie mówi, że jest aniołem, prawda? Mhm. To ona nie mówi czym jest i w ogóle czym są te postacie. A tym bardziej anielицą.
to biskup jej zasugerował, że to są to aniołowie, no bo kto to może być? No właśnie. Do Tym tej bardziej pory docieramy, Anielica. że ona ma jakieś ogłuchła, była chora, na centralny układ nerwowy miała uszkodzony, czy tam ośrodkowy, i miała jakieś choroby wirusowe, na które długo leżała w szpitalu, przebyła śpiączkę w tym szpitalu wcześniej. Układ nerwowy, jak już wspomniałam, jest lekko naruszony. Ona ma jakieś widzenia, coś tam widzi, straciła słuch całkowicie. Pod sugestii biskupa twierdzi, że są to aniołowie i potem słyszy oczywiście słyszy modlitwę z Fatimy i ona nie wie, że to jest modlitwa z Fatimy. Te siostry od rana do nocy modlą się na różańcu i one nie dodają tego, co wszyscy katolicy na świecie dodają zawsze, prawda? No. A ona o tym nie wie, bo to jeszcze nie zostało przetłumaczone na japoński. Dalej, już może uprzedzę, ale jest taki motyw, że tam jest Matka Boska będzie mówić o kardynałach, ale siostra Agnieszka tego nie zrozumiała, bo Matka Boska po angielsku to powiedziała. Więc ona tylko zna słowo japońskie. Ta Matka Boska to jakaś opętana. określenie Wbija i w kardynała. tych językach mówi, nie? A biskup i to powiedział, to jest znak tego, że siostra Agnieszka nie kłamie, bo przecież ona nie zna angielskiego. Nie, Matka Boska za to zna. I postanowiła mówić do niej cardinals zamiast po japońsku. No właśnie. Tak to I jest. teraz wszyscy zwolennicy Akity będą nas palić na stosie, No. tak jak zwykle. Natomiast do samych treści objawień przejdziemy sobie następnym razem. Ja serdecznie... Tam oprócz objawień tam się też działy cuda. Do tego przejdziemy następnym razem, natomiast dzięki ogromne, Sylwia, za poświęcony czas. My ciekawi jesteśmy waszych oczywiście komentarzy i raz jeszcze zachęcam, tak jak powiedziałem, do kwestii związanych z publikacją Sylwii, czyli Fatima, tam było sekundka, Fatima, historia źle opowiedziana. Moi drodzy, tak jak tutaj wrzuciłem, i moi drodzy, bez najmniejszego problemu zachęcam serdecznie, żeby zajrzeć do tej publikacji, nabyć ją, no bo warta jest tego. Kurczę, musiałem ją wrzucić i mi się pokazało, że ją wrzucam. I za tydzień dokończymy tę niezwykle ciekawą historię, ekscytującą bo historię. będzie jeszcze lepiej. Pozdrawiamy serdecznie, czekamy na wasze komentarze, Wzajemnie. trzymajcie się.